Czy siemię lniane naprawdę jest jednym z najzdrowszych produktów, jakie możemy jeść? Patrząc na internet, można odnieść wrażenie, że pomaga niemal na wszystko. Na cholesterol, na jelita, na serce, na cukier. Niektórzy twierdzą nawet, że chroni przed nowotworami. Ale jest pewien problem. Większość osób skupia się na tym, czy jeść siemię lniane. Znacznie mniej osób zadaje sobie ważniejsze pytanie. Czy jem je we właściwy sposób? Bo jeśli robisz to źle, możesz pozbawiać się części korzyści, za które siemię lniane jest tak cenione. I właśnie dlatego postanowiłem przeanalizować badania naukowe oraz zalecenia ekspertów. Czy lepsze jest siemię złote, czy brązowe? Czy trzeba je mielić? Czy można zmielić kilogram na zapas? Czy zalewać wrzątkiem? I czy naprawdę obniża cholesterol? Czy to kolejny internetowy mit? Na końcu filmu odpowiem również na pytanie, kto powinien zachować szczególną ostrożność. Bo choć siemię lniane jest wartościowym produktem, nie w każdej sytuacji będzie najlepszym wyborem. Zaczynajmy. Wyobraź sobie dwie osoby. Obie codziennie jedzą po jednej łyżce siemienia lnianego. Po kilku miesiącach jedna rzeczywiście odnosi korzyści, druga praktycznie żadnych. Dlaczego? Czy kupiła gorszy produkt? Nie. Czy jadła go za mało? Też nie. Różnica może tkwić w czymś znacznie prostszym, w sposobie przygotowania. I właśnie od tego musimy zacząć. Bo zanim odpowiemy, na co działa siemię lniane, najpierw musimy odpowiedzieć na pytanie, czy organizm w ogóle jest w stanie wykorzystać to, co znajduje się w jego wnętrzu. Spójrz na ziarenko siemienia. Jest niewielkie, gładkie, bardzo twarde. I właśnie ta twarda łupina ma ogromne znaczenie, bo w środku znajdują się składniki, dla których tak często poleca się siemię lniane, kwasy tłuszczowe omega-3, lignany, błonnik. Ale jeśli organizm nie może się do nich dostać, to ich obecność niewiele zmienia. I tutaj dochodzimy do pierwszego pytania naszego śledztwa. Czy całe nasiona mają w ogóle sens? Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się oczywista. Skoro połykamy całe nasiona, to organizm powinien wykorzystać wszystko, co znajduje się w ich wnętrzu, prawda? Niekoniecznie. Wyobraź sobie orzech zamknięty w bardzo twardej skorupie. Dopóki jej nie rozbijesz, nie dostaniesz się do środka. Z siemieniem lnianym jest podobnie. Nasiona mają bardzo wytrzymałą łupinę. To świetna wiadomość dla samej rośliny. Chroni ona cenne składniki przed uszkodzeniem. Ale dla naszego organizmu ta sama łupina może stanowić przeszkodę. I właśnie dlatego wiele osób zauważa coś zaskakującego. Całe nasiona potrafią przejść przez przewód pokarmowy niemal w niezmienionej postaci. Jeśli tak się dzieje, to część cennych składników pozostaje zamknięta w środku. Czy to oznacza, że jedzenie całego siemienia nie ma żadnego sensu? Nie. To byłoby zbyt duże uproszczenie, bo nawet całe nasiona dostarczają błonnika i mogą wspierać pracę jelit. Jednak jeśli zależy nam na wykorzystaniu kwasu alfa-linolenowego, czyli roślinnego kwasu omega-3 oraz lignanów, to badania wskazują, że mielenie zwiększa ich dostępność dla organizmu. To właśnie dlatego dietetycy i organizacje zajmujące się żywieniem najczęściej zalecają spożywanie świeżo zmielonego siemienia lnianego, a nie całych ziaren. Ale tutaj pojawia się kolejne pytanie. I ono jest jeszcze ciekawsze. Skoro najlepiej mielić, to dlaczego nie zmielić od razu całego opakowania? Przecież będzie szybciej, wygodniej i oszczędzimy czas. Brzmi rozsądnie. Tylko że właśnie tutaj wiele osób popełnia drugi, znacznie mniej oczywisty błąd. Żeby to zrozumieć, musimy na chwilę wrócić do tego, co znajduje się w środku nasion. Jednym z najcenniejszych składników siemienia są nienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie kwas alfa-linolenowy, należący do rodziny omega-3. Problem polega na tym, że te tłuszcze są bardzo wrażliwe. Nie lubią światła, nie lubią ciepła i nie lubią kontaktu z tlenem. Dopóki nasiono pozostaje całe, jego łupina działa jak naturalne opakowanie ochronne, ale w momencie zmielenia ta ochrona znika. Od tej chwili tłuszcze zaczynają stopniowo się utleniać. Nie oznacza to, że po godzinie siemię staje się bezwartościowe. To proces. Jednak im dłużej przechowujemy zmielone nasiona w nieodpowiednich warunkach, tym większe ryzyko, że część cennych składników ulegnie degradacji. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest mielenie niewielkich porcji na bieżąco. A jeśli już przygotowujesz większą ilość, warto przechowywać ją w szczelnym pojemniku, z dala od światła i wysokiej temperatury, najlepiej w lodówce. To prosty sposób, by lepiej zachować jakość produktu.
Ale skoro już wiemy, że warto mielić, pozostaje kolejne pytanie. I tutaj internet jest kompletnie podzielony. Jedni zalewają siemię wrzątkiem, inni twierdzą, że wysoka temperatura wszystko niszczy. Jeszcze inni jedzą je całkowicie na sucho. Kto ma rację? To sprawdzimy za chwilę. Doszliśmy do momentu, w którym większość poradników zaczyna sobie przeczyć. Jedni mówią, nigdy nie zalewaj siemienia wrzątkiem, bo zniszczysz wszystko, co cenne. Inni twierdzą dokładnie odwrotnie. Tylko po zalaniu wrzątkiem działa. Więc jak jest naprawdę? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zrozumieć, po co w ogóle ludzie zalewają siemię. Nie robi się tego dlatego, żeby zwiększyć ilość witamin. Powód jest zupełnie inny. Jeżeli kiedykolwiek zostawiłeś siemię lniane w wodzie na kilkanaście minut, prawdopodobnie zauważyłeś, że wokół nasion pojawia się charakterystyczny, gęsty żel. To właśnie śluzy roślinne. I to one odpowiadają za część korzystnych właściwości siemienia, zwłaszcza tych związanych z przewodem pokarmowym. Mogą zwiększać objętość treści pokarmowej, ułatwiać pasaż jelitowy i działać osłaniająco na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Dlatego osoby z zaparciami często słyszą zalecenie, aby spożywać namoczone siemię lniane. Ale czy wrzątek jest konieczny? Nie. Śluzy powstaną również po zalaniu chłodniejszą wodą. Proces będzie po prostu wolniejszy. A co z wysoką temperaturą? To prawda, że część związków biologicznie aktywnych jest wrażliwa na długotrwałe działanie wysokiej temperatury. Jednak krótkie zalanie wrzątkiem nie sprawia nagle, że siemię staje się bezwartościowe. To kolejny przykład tego, jak internet lubi przedstawiać wszystko w skrajnych barwach. Albo wrzątek zabija wszystkie składniki, albo tylko wrzątek działa. Prawda jak zwykle leży pośrodku. Jeżeli zależy Ci przede wszystkim na błonniku i śluzach, sposób przygotowania ma mniejsze znaczenie. Jeżeli zależy Ci na jak najlepszym zachowaniu wrażliwych kwasów tłuszczowych omega-3, rozsądniej jest unikać długiego gotowania. To jednak coś zupełnie innego niż kilka minut kontaktu z gorącą wodą. Ale skoro już wiemy, że można jeść siemię na różne sposoby, to pojawia się następna zagadka. Czy złote siemię lniane jest lepsze od brązowego? W sklepach często kosztuje więcej. Na opakowaniach można przeczytać, że jest delikatniejsze. Niektórzy twierdzą nawet, że zawiera więcej cennych składników. Czy rzeczywiście? To jeden z tych sporów, który trwa od lat. Złote, brązowe. Które wybrać? Jeżeli spojrzymy na badania naukowe, odpowiedź może rozczarować osoby liczące na jednoznacznego zwycięzcę, bo dla większości ludzi różnice mają niewielkie znaczenie. Oba rodzaje dostarczają błonnika, oba zawierają lignany, oba są źródłem kwasu alfa-linolenowego. Oczywiście mogą występować pewne różnice między odmianami, sposobem uprawy czy przechowywania, ale z punktu widzenia codziennej diety dużo ważniejsze jest coś zupełnie innego. Czy w ogóle regularnie jesz siemię? I czy robisz to w odpowiedni sposób? To trochę tak, jakby ktoś przez godzinę zastanawiał się, który kolor jabłka jest zdrowszy, a jednocześnie jadł warzywa raz w tygodniu. Czasami skupiamy się na szczegółach, zapominając o podstawach. No dobrze, wiemy już, jak przygotować siemię, ale pozostaje najważniejsze pytanie. Czy ono rzeczywiście działa? Czy naprawdę obniża cholesterol? Czy poprawia pracę jelit? Czy to tylko marketing? Tutaj kończą się opinie. A zaczynają badania naukowe. Zacznijmy od tego, co jest najlepiej udokumentowane. Cholesterol. To właśnie tutaj siemię lniane ma jedne z najmocniejszych dowodów naukowych. Nie dlatego, że zawiera jakiś magiczny składnik, ale dlatego, że łączy w sobie kilka mechanizmów działania. Zawiera błonnik rozpuszczalny, lignany i zdrowe tłuszcze. Badania sugerują, że regularne spożywanie siemienia może przyczyniać się do niewielkiego obniżenia stężenia cholesterolu LDL u części osób, zwłaszcza gdy jest elementem ogólnie zdrowej diety. Zwróć jednak uwagę na jedno słowo – może. Nie oznacza to, że każda osoba zobaczy taki sam efekt. I z pewnością nie oznacza to, że siemię zastąpi leczenie zalecone przez lekarza. To bardzo ważne rozróżnienie. Internet uwielbia pisać obniża cholesterol. Nauka mówi, może wspierać jego obniżenie w określonych warunkach. To mniej spektakularne, ale znacznie bliższe prawdy. Drugim obszarem są jelita. Tutaj korzyści są bardziej przewidywalne. Dzięki dużej zawartości błonnika i śluzów siemię może wspierać prawidłową pracę przewodu pokarmowego oraz pomagać w przypadku zaparć. Jest jednak jeden warunek. Trzeba pić odpowiednią ilość płynów.
bo błonnik działa najlepiej wtedy, gdy ma z czym wiązać wodę. Bez tego efekt może być odwrotny od zamierzonego. A co z cukrem? Czy siemię obniża glukozę? Tutaj odpowiedź również nie jest czarno-biała. Dodatek błonnika może spowalniać wchłanianie węglowodanów z posiłku. To oznacza, że u części osób poposiłkowy wzrost glukozy może być mniejszy. Ale znowu, nie jest to magiczne rozwiązanie. Największe znaczenie nadal ma całokształt diety. I jeszcze jedno pytanie, które bardzo często pojawia się w komentarzach. Czy siemię pomaga schudnąć? Samo w sobie? Nie. Nie spala tłuszczu, nie przyspiesza metabolizmu, ale dzięki zawartości błonnika może zwiększać uczucie sytości, co u niektórych osób ułatwia kontrolowanie ilości spożywanego jedzenia. To subtelna, ale bardzo ważna różnica. Nie odchudza, może wspierać proces odchudzania. Ostatnia zagadka. Skoro siemię ma tyle zalet, to dlaczego nie wszyscy powinni je jeść? I właśnie tutaj dochodzimy do ostatniej części naszego śledztwa. Po obejrzeniu tego filmu można odnieść wrażenie, że skoro siemię lniane ma tyle zalet, to im więcej go zjemy, tym lepiej. I właśnie tutaj bardzo łatwo popełnić kolejny błąd, bo nawet zdrowe produkty mają swoje ograniczenia. Najczęściej polecana ilość to około 1 do 2 łyżek dziennie. I dla większości osób to w zupełności wystarczy. Więcej nie zawsze oznacza lepiej, zwłaszcza jeśli organizm nie jest do tego przyzwyczajony. Jeżeli nagle zaczniesz spożywać bardzo duże ilości błonnika, mogą pojawić się wzdęcia, uczucie pełności, a czasem nawet bóle brzucha. Dlatego znacznie lepiej zwiększać ilość stopniowo i pamiętać o czymś, o czym wiele osób zapomina. Wodzie. Błonnik działa najlepiej wtedy, kiedy ma z czym wiązać wodę. Jeżeli pijesz jej zbyt mało, efekt może być odwrotny od oczekiwanego. Kolejna ważna sprawa. Jeżeli przyjmujesz leki, warto wiedzieć, że duża ilość błonnika może zmniejszać wchłanianie niektórych z nich. Nie oznacza to, że musisz rezygnować z siemienia. Najczęściej wystarczy zachować odstęp czasowy między przyjęciem leków a spożyciem siemienia. Jeśli przyjmujesz leki przewlekle lub masz wątpliwości, najlepiej zapytać lekarza albo farmaceutę, jaki odstęp będzie odpowiedni w Twojej sytuacji. Są również osoby, które powinny zachować szczególną ostrożność. Jeżeli masz zwężenia przewodu pokarmowego, niedrożność jelit lub inne choroby, w których lekarz zalecił ograniczenie błonnika, samodzielne wprowadzanie dużych ilości siemienia nie będzie dobrym pomysłem. Podobnie w przypadku nasilonych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, warto najpierw ustalić ich przyczynę, zamiast próbować leczyć je na własną rękę. I teraz pytanie, czy po tym wszystkim można powiedzieć, że siemię lniane jest superproduktem? Moim zdaniem to złe pytanie, bo nie istnieje produkt, który naprawi złą dietę. Tak samo jak nie istnieje produkt, który zastąpi aktywność fizyczną, albo sen, albo leczenie, jeśli jest potrzebne. Siemię lniane nie jest magicznym środkiem, ale jest jednym z tych produktów, których działanie zostało naprawdę dobrze przebadane. I właśnie dlatego warto patrzeć na nie bez zachwytu, ale również bez niepotrzebnego sceptycyzmu. Na początku filmu zadałem kilka pytań. Czy lepiej jeść całe czy mielone? Czy warto zalewać je wrzątkiem? Czy złote jest lepsze od brązowego? Czy naprawdę pomaga na cholesterol i zaparcia? Teraz znasz odpowiedzi. I co ciekawe, większość z nich okazała się znacznie mniej sensacyjna niż sugerują internetowe nagłówki. Bo nauka bardzo rzadko mówi, to działa zawsze. Znacznie częściej mówi, to może pomóc, ale zależy od okoliczności. I właśnie dlatego warto opierać swoje decyzje na dowodach, a nie na marketingowych hasłach. Jeżeli lubisz takie filmy, w których oddzielamy fakty od mitów i sprawdzamy, co naprawdę pokazują badania naukowe, zostaw subskrypcję. W kolejnych odcinkach przyjrzymy się następnym popularnym produktom, suplementom i zdrowotnym trendom, bez sensacji, ale z konkretnymi odpowiedziami opartymi na dowodach. A teraz napisz w komentarzu, jak ty jesz siemię lniane? Całe, mielone? Czy może po obejrzeniu tego filmu zamierzasz coś zmienić? Chętnie przeczytam Wasze doświadczenia i pomysły na kolejne materiały. Do zobaczenia w następnym odcinku.